Hello, hello. Ty, jak się wita w ogóle w tym w Indiach? Bo zapomniałem, namaste. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w 19 sezonie na kanale Jak to daleko, szanowni Państwo. I dziś zapraszam w kolejną podróż. Nie pamiętam, 50 chyba 7 albo 8 seria na kanale. Zobaczcie, jakie mam warunki atmosferyczne. Jest na minusie, na minus 7, minus 8, więc zmienimy klimat o jakieś 30 stopni za kilka godzin, a dokładnie za niecałą dobę. Więc zapraszam, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. A tymczasem zapraszam na peron pierwszy, żeby udać się w kierunku Warszawy Centralnej, a następnie z Warszawy udamy się, moi drodzy, do Indii, żeby poczuć trochę jeszcze słońca, żeby odpocząć nieco i złapać dobrej pogody. Zapraszam w podróż. Szanowni Państwo, jesteśmy na dworcu Warszawa Centralna. Teraz pozostaje tylko i wyłącznie dojechać na lotnisko. No i później to już z górki. Samolot już jest opóźniony, więc będzie trzeba troszkę poczekać. Ale idzie całkiem dobrze, nie licząc tego, że jest na minusie z minus 8 albo z minus, nie wiem, 9 może nawet. Więc no czuję różnicę. W każdym razie cieszę się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ale zobaczcie, jak mało ludzi w ogóle na dworcu, nie? To jest peron trzeci, drugi, pierwszy, malutko. Jedziemy. West Station. Convenience change to long distance trains and buses. Aleje Jerozolimskie. Drzwi otwierają się z prawej strony. Już na lotnisku, jeszcze choinka świeci. Szanowni Państwo, a my się zbieramy do bramki bezpieczeństwa. Jeden najważniejszy powód, dla którego ruszamy w ten, a nie inny kierunek, to to, żeby złapać troszkę ciepła. I nie ma co ukrywać, że brak słońca wpływa na nastrój. No i ewidentnie na ten mój nastrój też to wpływa w Polsce. Więc zmieniam lokalizację. Serdecznie też pozdrawiam z odprawy bezpieczeństwa moich widzów, chłopaków. Trzymajcie się, panowie. Nie zdradziłem Wam, gdzie lecę, żebyście mogli jechać razem ze mną, zwiedzać ten świat. Już pewnie wiecie, oglądając ten odcinek. No, więc zaraz zobaczycie, jak wygląda lotnisko. Lot opóźniony o 45 minut już. Czemu oni tutaj fury stawiają? Przecież tego nikt teraz nie kupi. Proszę zerknąć. No nie jest najlepiej. Stara zagrywka z butelką. Wodę sobie bierzesz w łazience i masz wodę. A nie płacisz 20 zł za litr. Kurczę, co to za życie, co? Bardzo dużo Hindusów wraca do domu, a my już czekamy tylko na boarding. Odprawieni, można lecieć, ale cieszę się, że zostawiam to zimno
za sobą. W Bombaju teraz jest 26 stopni. Będzie opalanie, ale jest trochę Polaków, trzeba przyznać. Nie spodziewałem się, że będzie tak dużo. Ogólnie do przelecenia mamy 8 godzin. Prosto z Warszawy do Bombaju. 8 godzin, moi drodzy, bezpośrednio. Czujecie temat? No ale widać, że samolot jest wypełniony, tak bym powiedział, w 50%. Nie jest na full obłożony, biorąc pod uwagę, że polskie linie lotnicze z tym kierunkiem chyba startują właśnie w styczniu i sobie latają tak. Dzięki temu połączeniu będziemy mieć więcej Hindusów w Polsce, więc może warto się hindi uczyć. Odległość do punktu docelowego 6640 km. Ale coś tutaj widzę, że kapitan się i samolot się nie znają na temperaturze, że niby 4 stopnie na minusie. Na pewno nie. Ewidentnie zimniej. Hand luggage must be stowed under the seat in front of you or in one of the overhead compartments. Znacie tą grę? Proszę bardzo. Nie wiem, czy miałem okazję pokazywać, jak wygląda toaleta w samolocie kiedyś. Tutaj mydło, odświeżacz do powietrza, tu się wyrzuca papier. Tutaj woda, ciepła, zimna, też mydło, serwetki, żeby wytrzeć ręce. Pach. Tu wyrzucasz, tutaj zamknięcie, tutaj toaleta. Jak już załatwisz swoje sprawy, tutaj tutaj można dziecko przebrać. Kompaktowo. Uwaga, teraz zapali się światło. Pierwsze, co dostałem, no to napój, sok pomidorowy, bo taki sobie wybrałem. Można wybrać różne napoje, od gazowanych po niegazowane, łącznie z piwem na takim locie międzykontynentalnym. Te napoje są z reguły w liniach lotniczych daleko bieżnych, że tak powiem. One są już wliczone w cenę i można pić ile się chce żywnie. No i przekąski, orzechy nerkowca. No dobrze, więc tutaj teraz jedzonko wchodzi na warsztat. Czekajcie, bo tutaj nie ma jak Was dobrze postawić. Pierwsze, sałatka z mozzarellą i z pomidorami, z guacamole. Proszę. Bułeczka. Co tutaj jeszcze mamy? Masło. Pyk. Tutaj mamy soczewicę z oliwkami. I tutaj mówię o klasie lotu ekonomicznej. Rzecz jasna, bądź nie rzecz jasna. Owoce do przegryzienia. No i danie główne, szanowni Państwo, do wyboru, czyli danie wegetariańskie bądź danie z mięsem. Jedziemy do Indii i Indie są niby wegetariańskie, tak się mówi, ale spróbujemy to zweryfikować, czy faktycznie tak jest naprawdę. Kurczak, marchewki i pire ziemniaczane. Bo to nie jest tak, że jak już jest hinduizm, to już wszyscy są wegetarianami. Szanowni Państwo, tutaj rzecz jasna, ludzie bardzo często biorą dania wegetariańskie, prawdopodobnie dlatego, że są z wyższej kasty. W sumie jak podróżują tak po świecie, no to muszą być z wyższej kasty. Ale o tym jeszcze pogadamy. Pozwólcie, że zjem. Z reguły to jedzenie w samolotach jest dobre, więc smacznego. Sprawdzę to główne danie. Takie nieduże, nie? Ziemniaki ciepłe, warzywka ciepłe, smaczne, nieprzesolone, kawał miecha, pierś z kurczaka, też dobra. Powiem Wam, wiecie czego się boję najbardziej? Tego, że w Indiach wszystko, co będzie na ulicy, będzie po prostu pikantne.
mięso z kurczaka w zęba mi weszło, ale Indie po prostu pikantne. Jak pierwszy raz byłem, to piekło. Piekło 15 razy. Słuchajcie, powiem wam, że jedzonko jest bardzo dobre. Ta soczewica jeszcze mnie kusi, bo uwielbiam soczewicę. Ciecierzycę już mniej. Ale fantastyczne. Zobaczcie, jakie kolory. Nie wiem, czy mówiłem, ale czy wy mnie dobrze słyszycie? Mam taką nadzieję. Nie wiem, czy mówiłem, ale nagrywam tę serię. Co prawda to jest pierwszy odcinek. Nową kamerą. Tak jest. Nowa kamera, nowa jakość. Mam nadzieję, że będzie lepiej widać w gorszych warunkach oświetlenia, bo o to w tym wszystkim chodzi. Dajcie znać, czy jakość lepsza. Zobaczcie na to. Ile masła wpakowałem. Ja tak lubię masło. Nie wiem, czy wy też, ale jak mam jakąś kostkę masła, nie lodu, to zawsze ją wykorzystam w 100% bez najmniejszego mrugnięcia powieką bądź sandałem kierowniczym. A z kolei Hania u mnie nie lubi takiej grubej warstwy masła, a ja po prostu uwielbiam. Jem sobie te pyszności i tak sobie myślę, że to jest chyba moja pierwsza i ostatnia degustacja jedzenia, które nieprawdopodobnie na pewno nie rozwali mi dupy. No muszę tak powiedzieć, bo lecimy do Indii. No i czy chcecie, czy nie chcecie, największym wyzwaniem w Indiach nie są złodzieje czy inne rzeczy, a bakterie. Bakterie w jedzeniu i poziom higieny w Indiach. No więc taka konkluzja, tak zwana zemsta Hindusa. Obstawiamy, w którym odcinku przyjdzie zemsta Hindusa. Zostało jeszcze 3 godziny 24 minuty. Aktualnie jesteśmy nad Irakiem. Zobaczcie tutaj Basra w południowo-wschodniej części Iraku. Kiedyś tutaj byliśmy. Nawet na kanale są vlogi z tego miasta. Już mamy za sobą taki kawał, jeszcze połowa trasy. Powiem wam, że jest... Słyszycie? No mam nadzieję, że słyszycie, bo ja zatyczki mam, już prawie dolatujemy. Soczek sobie piję. Pomidorowy. Szefu przyniósł pasztecik z pieczarkami. Z bratem tylko nie zachwyca. Jak dają, to trzeba jeść, zwłaszcza przed Indiami. Lepiej tam nie będzie, chyba lepiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o jedzenie na ulicy. No, zwykła buła z pieczarkami. My jeszcze godzinę będziemy lecieć do Bombaju. W sumie chyba nie powiedziałem, że lecimy do Bombaju. Chyba nie, to już wiecie. Jeszcze taki baton wleciał z kawa. Już kiedyś go widziałem, jak leciałem lotem. Teraz kolejny raz widzę. Badonice, polska produkcja. Jak w Polsce robione, to się chwali. To witam Państwa w Mumbaiu. Pierwsze przywitanie. Kurczę, powiem wam, że Indie to jest stan umysłu bez wątpienia. Najlepszy w ogóle, kiedy człowiek pierwszy raz przyjeżdża do Indii, przylatuje, bo już jestem drugi raz, to jest język angielski. Oni są święcie przekonani, że zapierdzielają po angielsku jak ryba w wodzie. A powiem wam, że to jest inny wymiar angielskiego. Wierzcie lub nie. Ale dogadać się w Indiach po angielsku to jakby
znać inny język w stopniu komunikatywnym. Uwierzcie mi. Witamy w Indiach. Trzeba teraz na nowej wizie jakieś na maszynkach się odprawiać. Słuchajcie, na 10 maszynek dwie sprawne. Czyli wszystko się tutaj zgadza, tak jak powinno być. No nic, odprawiłem się, udało się, więc idę dalej do kolejnego punktu. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale 2 godziny w imigracyjnym. W sensie taka kolejka, taka słaba wydolność. Myślałem, że tam zemdleję normalnie, że padnę na kolana. Słuchajcie, 3 panie do ashramu jadą, starsze babeczki, pozdrawiam, jeśli będziecie oglądać. Jedna pani mówiła, że oglądała mój odcinek z Indii stary. Wy też powinniście nadrobić. I co chciałem powiedzieć? Czekajcie, nie wiem, gdzie mam iść. Ale te panie właśnie opowiadały o takiej reinkarnacji, takie zakręcone na tym punkcie. Więc jadą medytować do ashramu. Może ja kiedyś powinienem do takiego miejsca się udać. Są takie ashramy, gdzie kompletnie nie można się odzywać. Wyobrażacie sobie odcinek? 30 minut, w którym nic się nie odzywam. Tutaj można odebrać walizki, jak nadaliście. Ja nigdy nie nadaję, bo wychodzę z założenia, że jeśli może się coś zgubić, to moja się na pewno zgubi. Jak tutaj pójść? Ty! Ale jestem zmęczony. Jest godzina 8 rano. Jest siano. Jest karta. Słuchajcie, mamy siano. Wypłaciłem 600 zł. O, Gandhi na banknocie. I muszę się jakoś tutaj oporządzić teraz. Są pieniądze, można szaleć. Dlaczego dużo pieniędzy nie wypłacamy? Znaczy 600 to jest dużo, ale więcej nie wypłacam nigdy, bo jak mam stracić 600, wolę 600 stracić niż na przykład 1600. To chyba logiczne. Dobra. Czekajcie, muszę pochować wszystkie rzeczy. Ale hajsiwa, ty. Ciekawe, czy jak pójdę teraz do hotelu, powiem ziomkowi, że chcę kupić pokój, w sensie nocleg, to czy on mnie wpuści, bo jest godzina 8, nie? 8 na moim zegarku. Ogólnie te check-iny są 12, 13, 14, a niekiedy nawet 15, co jest abstrakcyjne. Gdzieś od 15 check-in do hotelu. No ale dobra, idę, spróbuję, zobaczę co i jak, zobaczymy. Idziemy na dwór, zderzyć się z pogodą, moi drodzy, z pogodą tutejszą. Już nawet zdejmę bluzkę, bo tutaj jest 26 stopni. Widzicie, jaką elegancką bluzeczkę mam? Fajny kolor, nie? Mi też się podoba. Poważna sprawa, moi drodzy. Powiedziałbym, że taki moment przejścia w czasie podróży, w momencie, kiedy ja sięgam do czarnego wora podpisanego ubrania i wyciągam kierowniczy kapelusz, który jest zwieńczony biało-czerwoną flagą, to oznacza tylko jedno, szanowni państwo, że przygoda się zaczyna. Nie inaczej. Czarny wór zamykam aż do końca projektu, no bo przecież na Indiach się nie skończy. Wiadomo, że sandał musi chodzić, bo jak nie chodzi, to brudem zarasta. Dobra, muszę nocleg znaleźć i nie pierdzielcie mi, że wy ze mną podróżujecie tylko od hostelu albo od hotelu do hotelu, bo gdzieś spać trzeba. To jest nieodłączna część podróży. Dobra, to ja sobie ogarnę, bo internet już mam. Słuchajcie, internet kupiłem wcześniej. Ja albo jestem leniwy, albo wygodny, nie wiem, albo po prostu czasy takie mamy do podróży, że eSIM. Słuchajcie, normalnie wiecie, ogarniesz sobie eSIM. Czy to jest tańsze? Raczej nie. Czy to daje szybki dostęp do informacji? Tak. Nie pozwoli to na pewno wrzucać odcinków przez tą eSIM-kę, bo byłoby to zbyt drogie, ale jest bardzo wygodne, bo przyleciałem tutaj i już od razu mam, słuchajcie, kontakt ze światem, ogarniam sobie hotel i lecę tam i lecę spać trochę. Namaste. Proszę zobaczyć, cała rodzina przyszła mnie powitać. Wszyscy z kwiatami. A my idziemy teraz, moi drodzy, się ogarnąć z życiem. Ty, ale trzeba przyznać, że tutaj Bombaj akurat ma rozmach, jeżeli chodzi o lotnisko. Bardzo mi się podoba ten sam początek. Szanowni Państwo, ale pozostało zapytanie w mojej głowie i na pewno w Waszych głowach dotyczące tego, ile kosztował bilet do Bombaju. Jest pierwsza czarina, druga skubane.
ile kosztował bilet do Indii, a dokładnie do Bombaju. Tłumaczę, wyjaśniam. Cała podróż z Warszawy, nie, z Białegostoku do Warszawy, później samolotem bezpośrednio do Bombaju. Trwał lot 8 godzin. Cały proces włącznie z wyjściem z domu do wyjścia z lotniska trwało, szanowni państwo, już wam mówię, 21 godzin. Krótko. Robi wrażenie. Nie wiem, co oni tam budują, ale wychodzę. Pierwsze zderzenie ze światem tuk-tukowym. Słuchajcie, i to jest ciekawe, że tak naprawdę w Indiach lotniska wyglądają super, a jak już wychodzisz na... Jak wychodzisz już na żywca, to jest na żywca. Nie ma tutaj zlitu. Jest taki rozstrzał, że szok. Kurczę, nie wiem, czy dobrze idę. Ale idę, intuicja. Jeszcze mnie nigdy nie zawiodła. Wpakowałem się w metro bombajskie. Teraz próbuję się stąd wydostać. Ty. Ziomek mówi, że przez 3 km w ogóle nie można chodzić w obrębie lotniska. Co on mi tutaj ściemnia, ty? Ściemę wali. W lewo, dawaj w lewo. Ładujemy, ty, na partyzanta. Ty, oni tutaj jakąś rozbudówkę robią. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale dajcie na to, jak to przejść? Ty, o tam muszę iść gdzieś. Ale jak to przejść? Zobaczcie. Wszędzie. Nie, thank you. Kurde, człowieku, palca nie można wystawić od razu ten. Wszędzie bezpańskie psy. Czyli czariny. Ja czułem, ja nie mam sposób, ale ja to wam pokażę ten sposób w ogóle w hotelu, bo to tutaj nie ma miejsca, żeby wam go pokazać, przedstawić. Teraz musimy się Hello. Ty, jak się wita w ogóle w tym w Indiach? Bo zapomniałem. Namaste. Mordo. Zobaczcie na to, widzicie? Czujecie? Ja już mam ciarę. Trzeba na nie uważać. Są wszędzie. Ty, ale w ogóle jakoś tak dziwnie tutaj. Nie, thank you. Dziwnie, kurde. Dziwnie tutaj jest. Good India. Hello, namaste. Namaste, namaste. Nie. Kulaba, No, Taj. thank you. Ładuję z buta, Andrzej. Człowiek, nie, thank you. Merci chciałem powiedzieć. Nie przeceniaj kierowniku, nie przeceniaj ich zdolności językowych, bo mogą cię zaskoczyć. No, thank you. Człowieku, to jest to. Ale wy sobie zdajecie sprawę z tego, że oni jeszcze nie rozbudzili się, bo jest 8 rano, więc dlatego jeszcze jest tak w miarę tak spokojnie. To się dopiero zaczyna. Słuchajcie, to się dopiero zaczyna. Żeby podróżować po Indiach, trzeba mieć ogromną cierpliwość i trzeba być odpornym na syf, który jest wokół ciebie. Bo jeżeli nie masz tych dwóch supermocy, to niestety Holender się wcisnął, to niestety może być tutaj bardzo ciężko. Bo tu jest chaos. Afryka dobrze uczy. Przed Indiami proszę pojechać do Afryki. Kierownik radzi. Bo w Afryce cię nauczą wszystkiego. Chodzenia bez pasów, przez pasy. Wszystko jest. Ty, tutaj wygląda jakoś jak Jumanji, co? Badaj. Oszukać przeznaczenie 17. Wersja indyjska. Spokojnie, mordo. Co się rzucasz? Nowy jestem, jeszcze nawet nie opalony, przecież widać. Co tam, że chodnik jest tutaj, szeryf idzie ulicą. Elegancko. To mi się podoba, trochę wolność. Taka pomieszana z chaosem i z dezorganizacją.
Dobrze, że ja z rańca przyjechałem, bo nie ma takiego, wiecie, takiej parnoty, takiego zaduchu, bo tutaj no niestety, bądź stety w Bombaju jesteśmy nad wodą, więc ten poziom wilgotności też jest wysoki, a jak jest wysoki, no to niestety ciężej się oddycha, więc moje szczęście, namierzyłem jeden hotelik i teraz lecę do niego, zobaczymy co tam się wydarzy, no bo różne scenariusze mogą być, a w Indiach, jak sami czujecie, trzeba mieć oczy i uszy szeroko dookoła głowy, a co najważniejsze, też trzeba być wyspanym, bo jeżeli człowiek jest niewyspany, to niestety ta uwaga umyka. No i co? I takiemu psu wierzysz? Za cholerę nie wierzysz. I jeszcze Holender, myślałem, że idzie za mną. Powiem wam, że no ta indyjska seria, to ja tutaj życie ryzykuję. Naprawdę. Nie to, że ktoś mi może krzywdę zrobić, tylko te zwierzęta takie nieprzewidywalne. O. Po pierwsze, to ja jestem zbyt biały. To po pierwsze, nieopalony jeszcze. Po drugie, to samo co po pierwsze, ale 5 razy. Widzicie, w jakich warunkach żyją, funkcjonują. Nie mają wyboru. Nie mają wyboru, bo to, no co, przeskoczysz, nie przeskoczysz. O. Przepraszam. No nie przeskoczysz, no. Powiem wam tak. Miejsce, w którym się rodzimy, determinuje w jakimś procencie to, kim jesteśmy i ile uda się nam w życiu osiągnąć. Ale ja zawsze mówię, że pracowitością, kreatywnością zawsze, niezależnie od tego, z jakiego domu wychodzisz, jesteś w stanie wyjść jeszcze dalej. Więc trzeba działać. Koleżka cebulę na handel powiózł. Namaste. Tu kolega herbatkę sprzedaje, czaj. A my gdzieś tutaj jakieś szemrane interesy na boku. Ja gdzieś powinienem tutaj skręcić, ale za cholerę nie pamiętam. Tu jakiś ambulans. Chyba za lewiznę. Uwielbiam takie kraje, wiecie co, uwielbiam, ale powiem wam jedno, do takich miejsc jak przyjeżdżacie, to trzeba przyjeżdżać na świeżo. Bo jak ja już bym przyjechał tam po 2 miesiącach podróży, to te Indie by mnie tutaj zjadły psychicznie. O! Już chyba 74. Czarina. I wy mi nie mówcie, że wy takie cwaniaki jesteście i się nie boicie. Tak, jasne. Proszę bardzo, indyjska produkcja ciągnika siodłowego. Co mnie podkusiło podróżować po świecie, nie wiem. Słuchaj, jakbym nie podróżował nigdy, gdzie ty w ogóle kręcisz? Jakbym nie podróżował nigdy i ktoś by mi powiedział, że świat tak może wyglądać, jak wygląda, ale nie byłoby YouTube'a i telewizji i w ogóle, to chyba bym nie uwierzył, wiecie? Tak nie wiem, ze 150 lat temu, jakby jakiś kupiec by mi przyszedł i powiedział, że to tak wygląda tutaj, kurczę, no to bym się podrapał w głowę i powiedział, nie no, świr, to nie może tak wyglądać. Ale jak się okazuje, może. I kiedyś lepiej pewnie nie było. Proszę bardzo. Pomarańcz można sobie zjeść za 30 wariatów. Wszystko można. Coś tu Paweł się czaił na mnie. Sklepik osiedlowy. Cyk. Stacja paliw. I ziomek od razu po fladze wiedział, że z Polski jestem. Widzicie? Kurde, ta flaga na czapce dobra. Tutaj jestem jak coś. Szukam hoteliku blisko stacji metra, żeby nie łazić dużo, bo metrem zawsze szybciej i łatwiej człowiek się może poruszać. Moja dzielnica.
hotel na mojej nowej dzielni. O, tu nawet straż pożarna jest, jakby coś się paliło. Ciekawe, w ile by dojechała. W 4 dni? A tutaj zauważcie, chłopaki, którzy pracują, przewożą towary, świadczą usługę, że tak powiem, przewozu, to ich tutaj maszyny stoją. Muszę znaleźć wejście do tego przybytku. It's here, probably. Patrzcie, jaka dzielnica. O, probably here. Thank you. Nie wiadomo, czy tutaj jest tutaj, kurde, skubańcu, ty znalazłeś. Hello, namaste. What's your name? Thomas. Hello, namaste. Yeah. Polonia, thank you. Kolega tego, a ja tutaj idę do tego guest house'u. Nie co? Nie przeszło. Za nockę 85 zł, a speluna jak nie wiadomo co. Nie to, że ja wybrzydzam, bo wiecie, że u mnie próg oczekiwań nie jest aż tak wysoki, ale jak ja mówię speluna, to speluna. Idziemy dalej. Ostatecznie pójdę do takiego hostelu, bo jest tutaj też hostel taki turystyczny, ale hostel chciałem ominąć. Pytam tego ziomka, ile za pokój jeszcze, jak byłem w tym sprawdzić hoteliku, nie? Komary chyba gryzą? Nie wiem. On mówi, daj paszport, najpierw sprawdzę paszport, czy on nie jest fałszywy. No ale jak on sprawdzi, robi zdjęcia, wysyła na Messengerze, na WhatsAppie do kogoś w ogóle zdjęcie mojego paszportu, ja już w to nie wnikam, bo to jest nieodłączny element. Kiedyś z tym walczyłem. Wysyła, ja mówię, człowieku, dawaj może najpierw zobaczę ten pokój i później jak zdecyduje się, że ta cena i ten pokój będą ok, no to może będziemy wtedy działać. Nie on po swojemu, ale to wiecie, no to Hindusi, nie? Że oni mają w ogóle zawsze w drugą stronę. Nie wyszło. Idę do kolejnego, sprawdzę, zobaczę co i jak. Czekaj, bo żeby przejadł. Co i jak i ten. No coś będzie trzeba wygrzebać tutaj z czeluści. Coś mnie ugryzło, ty. Jakiś Hindus mnie ugryzł. Czego tak wariować, mordo? Coś noga nie chodzi. Tutaj też zaraz nie będzie chodzić. Przez przejście na czerwonym, a ja za nimi. Drzewko świąteczne jeszcze z prezentami. Fajnie to wygląda, bo na zewnątrz, słuchajcie, 27 stopni, a drzewko sobie stoi. Kolegę zapytałem, ile u nich tutaj taki lepszy hotelik. Człowieku, 205 zł. Idę dalej. On nie wypuszcza mnie, ale to jest dobre. On mnie nie wypuszcza. On mnie pyta, ser, a jaki jest twój budżet? Ja mu mówię, że no do 80 zł, nie więcej. On mówi, nie, to gdzie, człowieku, to nie u nas. Za 80 zł? Gdzie tam? A dam rękę uciąć, że speluna za 200 zł jakich mało. Słuchajcie, wiecie co, ja będę kończyć odcinek. Odcinek pierwszy uważam za zakończony. Muszę się nauczyć chodzić lewą stroną. Odcinek pierwszy uważam za zakończony, ponieważ no, czas antenowy nam się kończy, a hotelu jeszcze nie znalazłem, noclegu nie znalazłem. Muszę się przespać co najmniej z 2-3 godziny, żeby złapać trochę mocy. Więc bardzo wam dziękuję za... Patrz. Nie tylko ja się boję. Czekaj, mordo, muszę przejść, bo to... Ja pierdziel. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o śladzie węglowym, czyli o komentarzu, łapce autostopowej, czyli kciuku pod filmem i rzecz jasna podaniu odcinka pocztą sandałową, czyli podaniu do kogoś znajomego. Chyba tyle. Słuchajcie, ja szukam noclegu. Czy mi się uda, dowiecie się na pewno w odcinku numer 2 z Indii 2. No, trzymajcie się, kłaniam się nisko, się zaplułem trochę, bo ja już zmęczony jestem tą całą eskapadą tutaj indyjską. Trzymajcie kciuki za mnie. Pozdrawiam.